Serdecznie zapraszam do odcinka 17 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 16. W poprzednim 16 odcinku opowiedziałem o reakcji ludności prawosławnej na działania unitów. W tym odcinku opowiem o następstwach zabójstwa Józafata Kunцевича. Po podpisaniu Unii Brzeskiej szlachta prawosławna domagała się zalegalizowania hierarchii prawosławnej w kraju. I nawet nuncjusz papieski Lancelotti w roku 1622 relacjonował, iż większość biskupów katolickich w Polsce wyrażała się o jej zawarciu sceptycznie. Jednakże śmierć Józafata Kunцевича zmieniła sytuację. Senatorowie czy szlachta obojętna do tej pory na postępy Unii zaczęła angażować się w jej szerzenie. Nawet Lew Sapiecha, który wcześniej krytykował postępowanie Józafata, jako przewodniczący Sądu Królewskiego skazał na śmierć 19 uczestników samosądu na Duchownym. Miasto, gdzie zamordowano duchownego, Witebsk, straciło wszelkie przywileje, a jego ratusz został zniszczony. Również prawosławnym mieszkańcom Witebska odebrano majątki i świątynie. Z informacji tych wynika, że śmierć Józafata została w pełni wykorzystana do niszczenia prawosławia oraz do zemsty, która dotknęła być może niewinnych ludzi. Z Józafata uczyniono męczennika, co wzbudziło powszechne współczucie i samokrytycyzm, a przede wszystkim obawy o swoje życie przed gniewem polskiego króla. Nawet część szlachty ruskiej w związku z morderstwem unickiego duchownego zaczęła mniej przychylnie patrzeć na prawosławie. Kto zabiegał o zemstę za męczeńską śmierć Józafata? Otóż zabiegały o to osoby występujące wbrew religii, którą głosiły, a mianowicie papież Urban VIII i nuncjusz apostolski. Z apelem o rzekomą sprawiedliwość zwrócił się do króla Zygmunta III również unicki metropolita kijowski. To właśnie zabójstwo Józafata miało ogromny wpływ na szybki rozwój Unii Brzeskiej, a polski historyk Kazimierz Chodynicki stwierdził, że po śmierci Józafata Unia stała się na Białej Rusi wyznaniem panującym. Polityka odbierania prawosławnym świątyń i przekazywania ich unitom stała się praktyką po śmierci Kunцевича. Zmusiło to biskupów prawosławnych Rzeczypospolitej szukania pomocy materialnej w Rosji, a nawet prawosławny metropolita kijowski Hiob rozważał wyjazd na stałe do Moskwy. Do przyjęcia Unii zmuszono prawie wszystkie parafie w diecezji połockiej. Według niektórych historyków prawosławny arcybiskup połocki Melecjusz Smotrycki, obawiając się prześladowań ze strony unitów popieranych przez papieża i króla, zmuszony został do opuszczenia Połocka i wyjazdu do Konstantynopola, a następnie także do Antiochii i Aleksandrii. Podobno jego poczucie winy za śmierć Kunцевича spowodowało, że przyjął Unię. O ile wyjazd w obawie o swoje życie Melecjusza Smotryckiego jest bardzo prawdopodobny, to wątpliwa wydaje się jego zmiana wiary. Co stało się z ciałem Józafata w późniejszym czasie? Otóż w 1653 roku trumnę wywieziono z Połocka i była przechowywana w różnych miejscowościach na Litwie w koronie Królestwa Polskiego i Rusi. Ostatecznie powróciła do Połocka w 1666 roku, przywieziona z bazyliańskiego klasztoru w Żyrowicach. Kiedy w 1705 roku Piotr I zajął Połock, trumnę potajemnie wywieziono do Białej Podlaskiej, do posiadłości Radziwiłłów. Sanktuarium klasztoru bazylianów w Białej Podlaskiej, gdzie znajdowała się trumna, było ważnym ośrodkiem kultu dla ludności unickiej. Jednakże po likwidacji klasztoru w 1864 roku
Na rozkaz gubernatora Stjepana Gromieki trumna została zniesiona do podziemia klasztornego, zasypana piaskiem i śmieciami, a wejście zamurowano. Po około 50 latach ciało Jozafata zostało odnalezione dzięki pomocy Emiliana Radomińskiego i w 1915 roku przewieziono je do Wiednia, a potem do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Współczesny projekt przeniesienia relikwii męczennika na Białoruś skrytykował rosyjski Kościół prawosławny, twierdząc, że może to przywołać dawne konflikty na tle religijnym. Kult Jozafata Kunцевича nie powstał sam z siebie, ale pomógł mu w tym między innymi unicki metropolita Józef Welamin-Rudzki. To na jego polecenie biskup włodzimiersko-brzeski Joachim Morochowski spisał pierwszy żywot Jozafata, ale wbrew oczekiwaniom kult występował wyłącznie wśród katolików i wiernych Kościoła unickiego. I nawet beatyfikacja Kunцевича w 1642 roku nie poprawiła sytuacji. Kim był Józef Welamin-Rudzki? Otóż był to Jan Rudzki, urodzony w Nowogródku na Białorusi. Jan pochodził z prawosławnej rodziny Korsaków, która przeszła na kalwinizm i zmieniła nazwisko na Rudzki od nazwy swojej posiadłości. Rudzki kształcił się w szkołach kalwińskich, między innymi w Nieświeżu i Wilnie, ale podczas studiów na Uniwersytecie w Pradze pod wpływem jezuitów zmienił wyznanie na katolicyzm. Proszę zauważyć, że całkiem podobnie jak w przypadku Jozafata, Rudzkim zainteresowali się jezuici. Jan Rudzki studiował również w kolegium greckim świętego Atanazego w Rzymie i na życzenie papieża Klemensa VIII przyjął obrządek unicki. Kiedy powrócił do Rzeczypospolitej, znalazł się w Wilnie u boku metropolity Hipacego Pocieja. Założył tam szkołę przygotowującą chłopców do stanu duchownego. W latach 1605 do 1606 przebywał w Moskwie z legatem papieskim Pawłem Symeonem, a kiedy udał się do Rzymu, przedstawił papieżowi Pawłowi V program reform zakonnych w ramach Kościoła unickiego. Po powrocie do Wilna wstąpił do klasztoru Świętej Trójcy, gdzie przyjął święcenia zakonne i imię Józef. W tym samym klasztorze przebywał już od 1604 roku Jozafat Kunцевич, a więc obaj zakonnicy znali się doskonale. Wkrótce Jan wspólnie z Jozafatem rozbudowali monaster, pracując nad podniesieniem poziomu dyscypliny i wykształcenia mnichów. Za swoje zasługi Józef otrzymał tytuł biskupa halickiego, a po śmierci Hipacego Pocieja został mianowany przez Zygmunta III Wazę metropolitą. Józef kontynuował dzieło reformy zakonu bazylianów, tworząc monastery w Żyrowicach i Bytyniu. Jednak w 1616 roku autonomiczne dotąd klasztory połączył w kongregację pod wezwaniem Świętej Trójcy, podlegającą jedynie metropolicie. Czyli praktycznie utworzył kolejną unię, tym razem z zakonów bazyliańskich, podlegającą władzy centralnej, którą stanowił on jako metropolita. Swoją reformę bazylianów dokonał na wzór zakonu jezuitów w zakresie organizacji, reguły i działalności i uczynił ten zakon główną siłą Kościoła unickiego. Dzięki uzyskaniu wpływów w środowisku zakonnym osłabił on opór wobec Unii Brzeskiej. Rudzki, tak jak Jozafat, zwalczał wpływy dyzunitów, jednakże planował również zjednoczenie unitów i dyzunitów i utworzenie wspólnego patriarchatu Rusi. Jego zabiegi spotkały się jednak z nieufnością prawosławnych wobec unitów oraz nieustępliwością stolicy apostolskiej,
która domagała się, by prawosławni przyjęli Unię Brzeską. Rudzki zmarł w klasztorze w Dermaniu i został pochowany w Wilnie, a jego grób stał się obiektem kultu. Kiedy w 1655 roku wojska rosyjskie zdobyły Wilno, szczątki Rudzkiego zostały wywiezione w nieznane miejsce. Minęły 282 lata i w 1937 roku Kościół grecko-katolicki w II Rzeczypospolitej podjął przygotowania do beatyfikacji Józefa Welamina Rudzkiego. Kult Jozafata, zanim został jeszcze błogosławionym, był rozpowszechniany przez klasztory bazyliańskie. W Supraślu zakonnicy wznieśli ołtarz boczny poświęcony mu jako świętemu. Nawet Jan Paweł II nazwał Jozafata Kunцевича apostołem pojednania. Powstaje jednak pytanie, czy Jozafata można faktycznie nazwać apostołem pojednania, skoro tak zwana Unia Brzeska dokonała zamiast pojednania rozłamu w Kościele prawosławnym. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 17, w którym opowiedziałem o następstwach zabójstwa Jozafata Kunцевича. Serdecznie zapraszam do odcinka 18 pod tytułem Unia, część 17.